płynie już 71 godzin i 38 minut. No i jest to ogromne wyzwanie dla ciała, tak samo jak i dla umysłu. Miałam takie loty i upadki, zdarzały się naprawdę bardzo mocne spięcia, głównie górna partia mięśni, właśnie ramiona i odcinek piersiowy. No i to jest naprawdę przerażająco ogromny ból, z którym jest po prostu trudno płynąć. To nie jest tak, że my się znamy. Karolina robi to z dobrego serca, nie znając nas, poznała nas kilka tygodni przed akcją. No to, co robi, przekracza wszystkie granice. Marzenia mają wielką moc i dzisiaj tę moc realizuje Karolina Szczepaniak, która jest właśnie tutaj i płynie już 71 godzin i 38 minut. Zostało jej zaledwie 22 minuty, żeby pobić ten niesamowity rekord 3 dób bez snu, 3 dób z ciągłym wysiłkiem, z pływaniem bez ani chwili przestoju, przestój jedynie na potrzeby fizjologiczne plus jedzenie, no i ewentualnie masaż, bo wysiłek dla organizmu jest przegigantyczny, wszystko jest zakwaszone, mięśnie bolą straszliwie. Karolina przepłynęła już, jak się szacuje, około 170-180 kilometrów, a wszystko to w szczytnym celu, aby wesprzeć zbiórkę na chorą Amelkę, ale przy okazji właśnie robi ten niesamowity rekord. 3 doby bez zmrużenia oka, 3 doby w ciągłym wysiłku fizycznym. To jest niebywały wyczyn i czekamy już aż zakończy i powie nam kilka słów na ten temat, o ile będzie w stanie, ale jak patrzymy na jej formę, jak patrzymy na jej hard ducha i na jej uśmiech, to jesteśmy pewni, że wyjdzie uśmiechnięta i zaraz pogadamy. Za nami pływa Karolina Szczepaniak, a ze mną Paulina Batorzyńska, która odpowiada za przygotowanie tej zawodniczki do tego niesamowitego rekordu. Jak to się odbywało w ogóle od samego początku? Bo to jest ciężka praca, która trwa nie tydzień, nie miesiąc, tylko pewnie to już gdzieś w głowie wyrastało dawno temu, a potem było to przygotowanie wielomiesięczne. Tak, z Karolą pracujemy praktycznie już od ponad 2 lat nad jej treningiem motorycznym i jej przygotowaniem właśnie motorycznym do tak wielkich prób, tak samo właśnie jak ta próba z tyłu za nami. Przygotowanie to przede wszystkim trening siłowy, przede wszystkim mobilność, przede wszystkim takie zapobieganie kontuzjom. To jest turbo ważne, więc nad tym pracujemy przez ten cały okres. W trakcie robiliście też dużo różnych ciekawych rzeczy, które były bardzo potrzebne Karolinie. Tak, w trakcie robiliśmy bardzo dużo potrzebnych rzeczy, tym bardziej, że przygotowanie do tej próby się troszkę różniło niż do Bałtyku. Musieliśmy zwrócić uwagę na inne też elementy, jeżeli tutaj chodzi o na przykład nawrót i tak dalej. Ale tak, robimy bardzo dużo. Ważną rzeczą też jest regeneracja oczywiście. Widziałem masaże w trakcie. Tak, masaże robiliśmy my jako support, mamy też Krzysia, fizjo, który nam bardzo mocno pomaga. Dzięki temu Karola spokojnie, mam nadzieję, dokończy próbę. Powiedz mi, jakie to jest obciążenie dla ciała, jak można to opisać, bo to jest wynik i chyba mentalnie kosmiczny i fizycznie jest to wyczerpanie okrutne, mięśni, brak snu przez 3 doby przy jednoczesnym ciągłym wysiłku. Myślę, że o bólu powie Wam więcej Karola, bo myślę, że nie ma takich osób na świecie, które mogłyby to opisać, jak to bardzo boli, bo ból jest, tak? No, fizjologii człowiek nie oszuka niestety. Na tyle, ile możemy, zapobiegamy, tak? I suplementacją, i jedzeniem, i przygotowaniem całych posiłków. One są bardzo mocno przemyślane przez panią dietetyk. Jeżeli chodzi, co się dzieje z ciałem, to jest duża deprywacja, tak? Tego ciała, ale ono też jest przygotowane do, może ciężko powiedzieć, czy aż takiego wysiłku, no bo nie wiemy, co czuje Karola, tak? Bo tego jeszcze nikt nie robił tak na świecie. Ona jest pierwszą osobą, która taką próbę podjęła w ogóle, jeżeli chodzi o cały świat, ale mamy przygotowanie takie, które ma nam pomóc, tak? Czyli to właśnie przygotowanie motoryczne, medyczne, suplementacja, dieta, regeneracja, to wszystko to wpływa na to, jak ona się czuje teraz i będzie czuć się po wyjściu z wody. I co było do jedzenia i ile kalorii na dobę przyjmowała Karolina i jak często, bo to jest ciekawe, bo ja miałem wrażenie, że ona co chwilę je. Tak, ona je bardzo dużo też pije, takie posiłki 400 kalorii, tak, 350, 400, w tych mniej więcej gdzieś oscylowaliśmy, żeby tyle utrzymywać, co 45 co godzinę, czasami nawet dochodziło tam do 500.
różnie, tak? Czasami były mocniejsze posiłki, czasami były mniejsze, tak jak mówię, czasami były po 200 kalorii, czasami były po 300, po 500. To zależy, jak ona chce jeść, bo wiadomo, że przy takiej próbie bardzo ważna jest praca żołądka, tak? I to jest jakby kluczowe, że jeżeli ta praca żołądka jest dobra i ona czuje się dobrze, to też możemy dać troszeczkę więcej, tak? To też wszystko zależy od samopoczucia. No i już możemy w tej chwili, mimo że zostało pół godziny do końca, oszacować, jaki dystans przepłynęła. Dystans chyba jest 176,7, nawet teraz nie patrzyłam przez ostatnią godzinę, ale na pewno jest 170 chyba 6 ponad już. Czyli przekładając to na długość, to już jest, można powiedzieć, Bałtyk przepłynięty, tyle że w basenie. Tak, tą trasę, którą obrała, tak, bo wiadomo, że to są trasy różne, trasa jej wynosiła 174 km, więc można powiedzieć, że już zawraca. Czyli można powiedzieć też, że już jest tak przygotowana, że do tego Bałtyku podejdzie z pełną świadomością, że jest w stanie to zrobić. Nam głównie chodziło, żeby po pierwsze zrobić coś wielkiego, fajnego, tak, z intencją tym razem dla Amelki, na którą zbieramy fundusze i całość przejdzie na jej rehabilitację, ale też sprawdzić, tak, czy te funkcje kognitywne, ta pamięć, to rozpoznawanie, reakcja na bodziec, czy to jest wszystko ok przy tak dużej deprywacji snu, a ona dochodzi właśnie do 3 dób niespania. No właśnie, jak tak na nią patrzę, bo tutaj jest za nami, to jej humor jest po prostu niesamowity. Jej forma, jej uśmiech, to jest wręcz nieludzkie, żeby organizm tak reagował na taki wysiłek, bez snu, z ciągłym wysiłkiem fizycznym, z takim obciążeniem też mentalnym, bo człowiek czuje jakąś taką samotność chyba w tym basenie, chociaż z drugiej strony, jak tak patrzę, tyle ludzi. Tak, tutaj właśnie na AWF Warszawa też toczą się zajęcia obok i też to jest fajne, bo pływają obok osoby. Ona ma oczywiście swój tor, na który nikt nie może wchodzić, który jest zmierzony i tak dalej, więc to jest jej tor. Ale te osoby, które są obok, myślę, że też dają jej pabera. Widownia, cały czas coś jest na widowni, cały czas coś jest z gości, ze znajomych, z przyjaciół i to jest bardzo ważne, że to jest taki ogromny doping, który ją niesie nawet w momencie, kiedy widzę, że ma ogromny ból już w ciele. A wy, ekipa, spaliście czy nie spaliście? Tak, spaliśmy. Mamy tak, że śpimy, mamy swoje zmiany. Czasami niestety te zmiany nam nie wychodzą, bo coś się dzieje w trakcie, ale staramy się spać, bo my też musimy być w najlepszej formie, żeby jej jak najbardziej pomóc. A z nami Magda Olszewska, która wspierała Karolinę, ale tym razem nie tylko treningowo, mentalnie, ale również jako taki realny support w basenie. Po co to jest potrzebne dla takiej zawodniczki, która bije taki niesamowity rekord? Ja myślę, że każde wsparcie jest potrzebne, zarówno w basenie, zarówno poza basenem. Po prostu próbowaliśmy różnych bodźców, żeby było jej łatwiej, żeby było jej lepiej. I co, rzeczywiście jej się lepiej płynie, kiedy obok płynie jakaś osoba, chociażby przez tą godzinę? Myślę, że tak, szczególnie jeżeli ta osoba płynie tym samym rytmem. W sensie Karolina nadaje tempo oczywiście, a osoba obok płynie tym samym rytmem i no, razem zawsze raźniej. To ile łącznie przepłynęłaś przez te 3 doby? Ja myślę, że około 20 km będzie. O, no to nieźle. A jak to przeliczyć na godziny? Oj, nie wiem. Nie wiem, bo nie liczyłyśmy tego, było trochę przerw, trochę rozmów motywacyjnych, trochę zwątpień, trochę wzlotów, trochę upadków, więc nie wiem, może jakieś 12 godzin. No to jest już naprawdę konkretny wynik. 12. I jak się czułaś po tym wyniku? No bardzo dobrze, bo w szczytnym celu, także Zdecydowanie. A powiedz mi o tych wzlotach i upadkach, bo to jest ciekawy wątek. Rzeczywiście takowe się powtarzały? szczególnie trudne były te pory wieczorne, no bo jak wiemy w nocy się śpi, a nie pływa. Więc, więc wtedy było najtrudniej. No oczywiście też wynikające z długiego wysiłku fizycznego, z braku snu, więc bóle mięśniowe, troszeczkę zwątpienia, ale zaraz jakieś takie nasze wspólne, przyjacielskie żarty, też przypomnienie o celu, który mamy gdzieś tam z tyłu głowy, czyli przepłynięciu Bałtyku, no i wszystko wracało do normy. A był jakiś taki moment u Karoliny takiego zawahania, że w ogóle mogło się okazać, że ten rekord nie dojdzie do skutku? Nie było takiego momentu. Czyli Karolina twardo cały czas. Tak, Karolina silna babka, więc wie po co to robi, wie dlaczego to robi, wie dla kogo to robi, także takich sytuacji nie było. I co teraz, misja Bałtyk? Teraz misja Bałtyk. A coś więcej o tym Bałtyku powiemy? No cóż, to było przygotowanie, więc też padły takie słowa, że jeżeli tego nie przepłynie, to nie ma co startować na Bałtyk. To było dla niej też takie wyzwanie, na podstawie którego miała oszacować w ogóle, czy robić ten Bałtyk. I jak wyniki tego wyzwania? No myślę, że za chwilę będziemy mieli wielki sukces, więc będzie to dodatkowe wzmocnienie
takie psychologiczne, mentalne też również dla niej. No i mam nadzieję, że ten wyczyn się poniesie w świat i pozyska nowych sponsorów, dzięki którym będzie mogła zrealizować to marzenie i przepłynąć Bałtyk, bo jak wiemy, potrzebne są pieniążki na wiele rzeczy, na łódź, na załogę, na jej przygotowania. Tak dalej. A jakieś inne plany poza Bałtykiem? Na razie nie ma, nawet wczoraj wieczorem powiedziała, że to już ostatni raz i już więcej nie chce, ale jak znam Karolinę, to 3 godzinki się prześpi i może jakieś nowe pomysły jej przyjdą do głowy. Czyli jeszcze dzisiaj będzie impreza i świętowanie sukcesu? Jest taka szansa, jesteśmy przygotowani również na to. A ze mną Joanna Lipińska, czyli podopieczna Fundacji Otwarte Ramiona, która też supportuje Karolinę przez 3 doby. Jaki to jest wysiłek dla osoby supportującej? Bo wy też przecież praktycznie nie śpicie, ciężko pracujecie tutaj, podajecie, pomagacie, wspomagacie. No jesteśmy po 2 osoby i się wymieniamy. Ja na przykład bardzo mało spałam, może dziennie jakieś 2–1,5 godziny. I na czym polega twoja rola tutaj? Od samego początku liczę czas, no i jeżeli coś pomaga, no to przynoszę albo podaję i wspieram. I cały czas była taka forma fantastyczna u Karoliny jak teraz, czy zdarzały się jakieś momenty gorsze? Momenty były gorsze, w szczególności w nocy. Co wtedy się dzieje w nocy, że akurat taka specyfika jest, że akurat wtedy Karolina gdzieś tam gorzej funkcjonuje? To gdzieś tam ten biologiczny rytm dobowy zakłóca człowiekowi, czy bardziej samotność, czy że jest ciemniej? Wtedy już jest ciemniej. Asiu, a powiedz mi, jakie kolejne wyzwanie planuje Karolina? Nie wiem, planowała coś ponad 90 godzin, ale nie wiem, czy to jest prawda. 90, czyli jest szansa na bicie tego rekordu jeszcze? Ponoć tak. No to trzymamy kciuki, żeby tak było. Dziękuję Ci. A z nami jest Mirka, mama tej cudownej dziewczynki Amelki. To właśnie jest największy powód tego dzisiejszego spotkania. Co to znaczy dla Ciebie, dla Was, jako rodziny? No, dla nas to jest niesamowite wsparcie i ogromna pomoc od Karoliny. To nie jest tak, że my się znamy. Karolina robi to z dobrego serca, nie znając nas. Poznała nas kilka tygodni przed akcją, co czyni to tym bardziej niesamowite. Ale dziewczynka jest taka spokojna i pogodna, w ogóle nie widać, żeby ją stresował ten hałas czy coś. Ciekawe, czy rozumie chociaż odrobinę, co tu się dzieje. Myślę, że dużo rozumie i że jakby przepełnia nas taka wdzięczność do Karoliny, że nam się po prostu nie mieści. I Amelka to bardzo dobrze czuje, że tu się dzieje dobro. I Karolina niesie ze sobą tyle dobra, że nie ma wątpliwości, że jest okej. Zdecydowanie. Ja mam takie poczucie też, że ten jej rekord, który jest taki morderczy, jest dosyć symboliczny w stosunku do, symboliczny na tyle, na ile może być w stosunku do tego, z czym zmaga się małe dziecko, ale też jego rodzice. No, to, co robi Karolina, przekracza wszystkie granice, także mi brakuje słów. Kochani, jeżeli chcecie, ta zbiórka cały czas jest na pomagam.pl. Można ją wspomóc, to wszystko w ramach fundacji jest realizowane i naprawdę dziecko potrzebuje, mała Amelka potrzebuje dużego wsparcia, także jeżeli macie możliwość, jeżeli chcecie dołożyć swoją cegiełkę do tego niesamowitego rekordu, bo tak naprawdę w pewnym sensie dokładając cegiełkę do wsparcia leczenia Amelki, dokładacie cegiełkę do tego rekordu, jesteście wręcz budowlańcami tego rekordu, tutaj wspólnie z całą ekipą Szczepaniak Swim i z małą Amelką, z jej mamą, to wspierajcie, gorąco zachęcamy, bo to naprawdę bardzo wartościowa i ważna inicjatywa. Dziękujemy. A z nami jest Iwona Guzowska, legenda polskiego pięściarstwa. Co robi pięściarka na basenie? Kibicuję Karolinie, po prostu to jest tak fantastyczna dziewczyna, a to, że jeszcze jako kobieta dokonuje czegoś niewyobrażalnego, czegoś, czego jeszcze nikt nie dokonał, to jest w ogóle kosmos, to jest kosmitka. Ale ty nie tylko przyszłaś tu kibicować, bo uczestniczyłaś też w procesie przygotowania Karoliny do tego rekordu. Ta Karolina wykonała gigantyczną pracę ze sobą, dla siebie. To, z jaką świadomością podeszła do tego, żeby rozpoznać wszystko to, co w niej, żeby wiedzieć, z jakich powodów robi to sobie, ale robi to też dla innych, to było kluczowe. I dlatego ona to zrobiła. Ona po prostu jest teraz tak mocno przy sobie, w takiej totalnej prawdzie i szczerości ze sobą, że to się tylko tak mogło skończyć. Ty jako pięściarka przeżyłaś ten reżim treningowy, przeżyłaś wszystkie te historie, które są potrzebne, żeby wyjść na szczyt, całą tą ciężką pracę,
A jak oceniasz tutaj tą ciężką pracę? Bo to jest chyba nieporównywalne z takim typowym treningiem. Nie, to jest kosmos. To jest coś, co dla nas, takich przeciętnych ludzi, jest nieosiągalne. Ta siła determinacji, pasji, ale też marzeń, pragnienia i dzielenia się swoim sercem, to jest taka mieszanka, która pozwala Karolinie przełamywać kolejne bariery. Więc ten trening to jedno, ale ustawienie w głowie, mindset, to jest klucz w ogóle. W pewnym momencie trzeba też wiedzieć, że trzeba odłączyć głowę i dać się ponieść. I ona to potrafi. Już teraz to potrafi i dlatego to robi. No właśnie, drugiej nocy podobno był drobny kryzys z soboty na niedzielę. Kryzys polegający na tym, że troszkę weszły nerwy, jakieś tam taki niepokój, ale to wszystko zostało zażegnane i dzisiaj kończąc trzecią dobę pływania ona wygląda, jeśli chodzi o radość, dużo lepiej niż wyglądała wcześniej. No tak to jest, jak się jeszcze na siebie nakłada przy tak niebotycznym w ogóle przedsięwzięciu cel, bo ona miała cel, żeby przepłynąć jeszcze 200 km. No to już ja mówię, o matko, co jeszcze? Ale pozwoliła sobie ten cel odpuścić i wtedy pojawiła się w niej wreszcie ta przestrzeń, z której mogła czerpać siły, żeby dzisiaj dokonało się, dopełniło się to, o co walczyła i na co pracowała od 10 rano, od piątku. To jest niebywałe, bo ona te 200 metrów, to 200 kilometrów to zaraz prawie przepłynie, bo tutaj już szacują, że to jest 180. Jest gotowa na Bałtyk? Jest gotowa, ona jest gotowa przede wszystkim na siebie, na swoje życie, na to, żeby żyć nim w absolutnej pełni. Zrobiła to, zrobiła to! Przepłynęła 72 godziny bez snu, gigantyczny wysiłek, szacuje się, że około 180 km. Wszystko to nie tylko po to, by bić rekord, ale by wesprzeć leczenie, zbiórkę chorej Amelki. Niesamowity wynik, to jest jakiś kosmos. Gdyby sformułowanie moc marzeń miało nosić imię ludzkie, to by pewnie miało na imię Karolina. Karolina, co ty w ogóle tutaj dzisiaj wyczyniłaś? Jakie są twoje emocje po tym niesamowitym challenge'u 72 godziny bez snu? Dziewczyno, to brak słów mija, co dopiero wow. No Tomek, powiem Ci, że chyba najbardziej zaskakujące, ale no, oczywiście jakby towarzyszyło mi mnóstwo emocji, w tym radość, wiesz, zaskoczenie, duże też zadowolenie z siebie, duma, tak, za to, że nie tylko, wiesz, mi udało się to ukończyć, bo przede wszystkim, wiesz, mnóstwo ludzi zaangażowało się przecież w to wyzwanie, mnóstwo ludzi kibicowało i naprawdę szczerze wierzyło, że jestem w stanie tego dokonać. Mnóstwo ludzi też wspierało zbiórkę na podopieczną Fundację Otwarte Ramiona, Amelkę, więc to wszystko no, napawa mnie ogromnym optymizmem i ogromną dumą. Ale zaskakujące jest to, że przy 72 godzinach ja nie miałam żadnych halucynacji, wciąż nie mam, widzę Cię normalnie, wiem jak masz na imię i naprawdę to przyprawia mnie trochę o dreszcze, jakby do czego stolny jest mój umysł i gdzie jest ta poprzeczka, wiesz, gdzieś zawieszona, bo to jest naprawdę dziwne. Wiesz co, jak ja Cię obserwowałem na przykład w nocy, przedwczoraj w nocy, to były takie momenty, gdzie bolało, gdzie widać było ten ból fizyczny. O dziwo, wczoraj było lepiej i mam wrażenie, że dzisiaj lepiej. Jak patrzę na Twój uśmiech, to jakby nigdy nic, jakby ktoś nie wiedział, czego dokonałaś, tylko widział tą rozmowę, to mówi, ty, no siedzi facet, gada z jakąś dziewczyną, tak? Gdzie jest ta granica możliwości? Bałem się, że dzisiaj popłyniesz czwartą dobę. No nie, to jakby na razie nie chodzi mi po głowie i w ogóle o tym nie myślę. Moja trenerka od życia Iwona Guzowska powiedziała, że po prostu znalazłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, bo faktycznie tego zmęczenia tak po twarzy nie widać, bo trochę jakbym była po prostu po dłuższym treningu, ale nie po tak długim, jak 3 doby bez snu. I no tak, to jest dziwne, jakby nie wiem, nie jestem w stanie Ci tego wytłumaczyć na razie, po prostu jest to zagadka, to jaki
i tak jak przed chwilą powiedziałam, brak halucynacji czy żadnych omamów, jakichś, wiesz, iluzji, wytworów takich, wiesz, umysłowych, no po prostu szok, nie? W Twojej wodnej specyfice najgłębszy jest rów mariański, ale no nie będziemy mówili, że zanurkowałaś aż do rowu, ale swoim osiągnięciem osiągnęłaś jednak ten gigantyczny Everest. Jakie to jest wyzwanie dla ciała? No jest to ogromne wyzwanie dla ciała, tak samo jak i dla umysłu. Jeżeli chodzi o ciało, no to tutaj miałam takie wzloty i upadki. Zdarzały się naprawdę bardzo mocne spięcia mięśni i no tutaj na szczęście ekipa pomagała mi to rozluźnić, ekipa fizjoterapeutów, trenerów właśnie takiej praktyki manualnej i tak dalej, więc tutaj byłam po prostu w dobrych rękach i udawało nam się zażegnać te problemy i miałam takie, wiesz, gdzieś flow, że nagle po takiej gdzieś interwencji leciałam po prostu, wiesz, nic mnie nie blokowało i później znowu gdzieś ten przycisk, ucisk i spięcie klatki piersiowej, wiesz, gdzieś pleców, łopatki i tak dalej, więc to takie rzeczy, z którymi ja mam do czynienia, głównie górna partia mięśni, właśnie ramiona, łopatki i odcinek piersiowy. No i to jest naprawdę przerażająco ogromny ból, z którym jest po prostu trudno płynąć. Czasem się po prostu nie da zrobić ruchu. A co było najgorsze w tym wszystkim? Ból czy na przykład zimno? Bo ty całe życie mówiłaś, że zimna się najbardziej obawiasz i chociaż ta woda tutaj w basenie jest bardzo mocno podgrzana, to jednak przy tak długotrwałym wysiłku i obcowaniu z wodą, która przewodzi ciepło dużo szybciej wychładza organizm, to mogło być też duże wyzwanie. Tak, no zdecydowanie zimno jest największym moim konkurentem, dlatego że jakby poprzez zmniejszoną temperaturę też jakby dochodzi do pewnych spięć, tak? Tutaj spięcie u mnie akurat bioder, no i to jakby znowu niesie za sobą ogromny ból fizyczny, tak? I gdzieś znowu jakieś wyzwania mentalne, więc no jakby nie chcąc wchodzić w te błędne koło, staramy się utrzymywać tą temperaturę ciała, ciepłotę ciała najlepiej jak się da. No nie zawsze tak się da, szczególnie w nocy, kiedy, tak jak powiedziałam, metabolizm się spowalnia no i po prostu odczuwanie zimna jest o wiele, wiele większe, tak? Te nocki, z tego co wiem, były najgorsze. Były gorsze, natomiast w porównaniu do moich wcześniejszych wyzwań uważam je za bardzo dobrze poprawione. Zaczęłam trenować w nocy i myślę, że jakby te nocki, tak jak powiedziałam, w porównaniu do wcześniejszych są moją mocną stroną, mogę teraz powiedzieć, tak. To było wyzwanie nie tylko niesamowite sportowo, ale niosło za sobą również bardzo ważną inicjatywę, wsparcie zbiórki dla małej Amelki. Myślałaś o tym w trakcie, jak płynęłaś? No wiesz, myślałam oczywiście, bo jeszcze mama z Amelką tutaj z pobliskiej miejscowości gminy Czosnów, tak? Ona tutaj była na basenie z nami praktycznie przez całe wyzwanie, chodziła z Amelką. Amelka to, wiesz, w ogóle przefantastyczne dziecko, ja mówię na nią księżniczka, bo ona jest w ogóle nie płacząca. To nie mówię, że to jest dobrze czy źle, po prostu jakby nie płacze i jest taka bardzo kontaktowa. No chciałoby się dla tego dziecka po prostu jak najlepiej, więc tym bardziej cieszę się, że zbiórka osiągnęła już teraz 37 000, co tak naprawdę pokrywa, tak jak mama powiedziała, 10 miesięcy rehabilitacji i pomocy, wsparcia dla Amelki, więc ogromny sukces nas wszystkich. Ta zbiórka cały czas trwa, także jak najbardziej można wpłacać pieniądze. Powiedz mi, Bałtyk jest tym największym marzeniem, przynajmniej chyba na ten moment. Pokazałaś dzisiaj chyba, że on jest w zasięgu Twojej ręki i to tak już naprawdę blisko. No tak, no, przepłynęłam dystans dłuższy niż mierzy Morze Bałtyckie w Pław. Jakby byłam umysłem tam, gdzie jeszcze nikt nie był, czyli 72 godziny w wodzie bez snu. Widzę, w jakiej jestem kondycji, widzę, że jestem w stanie, wiem jakby co muszę usiąść z zespołem, zobaczyć co jeszcze musimy poprawić, natomiast wstępne gdzieś tam wnioski oczywiście, że się gdzieś nasuwają już mi do głowy, ale z tym to spokojnie, najpierw celebracja, najpierw gdzieś zadowolenie i dopiero później usiądziemy i spokojnie sobie to wszystko przeanalizujemy, natomiast tak, to jest mój główny cel na ten rok
i zrobię wszystko, żeby go osiągnąć. Również chyba hołd dla zespołu, prawda? Bo to, co ty tutaj dzisiaj zrobiłaś, to nie mówię, żeby nie było, ale na pewno byłoby dużo trudniej osiągnąć ten rezultat, gdyby nie fantastyczna ekipa, która cię tutaj wspierała. No zdecydowanie to trochę działa jak w Formule 1, nie? Wjeżdżamy, nie wiem, do boksu i cały sztab ludzi współpracujących zmienia ci to szybko, jakby w jak najkrótszym czasie, więc tutaj mój zespół spisał się naprawdę na medal i bardzo serdecznie jestem każdemu z osobna wdzięczna. Ta moc marzeń jeszcze cię niesie w kierunku Bałtyku, ale coś dalej? Jeżeli zrobisz ten Bałtyk, a po tym, co dzisiaj pokazałaś, jesteśmy chyba wszyscy pewni, że zrobisz, to co dalej? Na razie chodzi mi po głowie jakiś dłuższy urlop i odpoczynek, ale gdzieś pewnie nad wodą, więc nie wiem. Jeszcze jakby tutaj aż tak daleko nie zachodziłam w głowę. To ty już odpoczywaj, ja cię nie męczę. Chciałoby się z tobą porozmawiać godzinę, 2 i 10, ale no wiadomo w jakim stanie jesteś teraz zmęczenia, więc po prostu odpoczywaj. Ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę i za ten fantastyczny rekord, którym pokazałaś, że granice ludzkiej możliwości można przesuwać, jeżeli tylko bardzo się chce i mocno się w to wierzy. Dzięki bardzo, Tomek, dzięki serdeczne. To była moc marzeń w swojej najpiękniejszej odsłonie. Karolina Szczepaniak dokonała niemożliwego. 72 godziny pływania bez snu, totalne wyczerpanie organizmu, ale również wiara w to, że można dokonać rzeczy niemożliwych, kiedy tylko pracuje się nad swoją głową, kiedy tylko próbuje się pokonać swoje demony i swoje ograniczenia. Karolina, królowa Bałtyku, jest już gotowa, żeby ten Bałtyk przepłynąć, bo i dzisiaj pokonała dystans bliski tych 200 kilometrów. 72 godziny bez snu w basenie to nie tylko rekord sportowy, to również wsparcie fantastycznej inicjatywy dla chorej Amelki, wsparcie jej zbiórki. Także królowa Bałtyku jest tylko jedna, Karolina po zwycięstwo i to zwycięstwo dzisiaj jest nie tylko jej, ale również tej małej, wspaniałej dziewczynki. Ale Karolina Szczepaniak to nie tylko rekord 72 godzin pływania bez snu, to również niezwykła historia osoby, która mocno upadała, aby odnosić tak gigantyczne sukcesy jak w tej chwili. Jeżeli chcecie poznać Karolinę lepiej, a wierzę, że chcecie, kliknijcie w materiał na naszym kanale. To rozmowa z października, kiedy ona dopiero zaczynała przygotowywać się do tego wyzwania. Opowiada w nim o swoich wielkich upadkach, ale także tych niesamowitych wzlotach, o cierpieniu, o ciężkiej pracy, o powstawaniu. To jest historia osoby, która jest w stanie przepłynąć Morze Bałtyckie. To jest historia osoby, która upadała, ale nigdy się nie poddała. Kliknijcie i oglądajcie.